Witam na kanale TK24. Ponieważ zbliża się okres wyjazdowy, według mnie warto zainwestować w jakąkolwiek kamerę, żeby czuć się bezpieczniej, żeby mieć jakikolwiek pogląd na swój dorobek. Dlatego dzisiaj zaprezentuję działanie kamery firmy Tenda, model CP6. Zobaczymy, jak działa w warunkach domowych, czy wykrywa ruch, jak działa w nocy oraz w dzień. Zanim pokażę działanie kamerki, zobaczymy, jakie ma parametry. Jak widzimy, działa w Super HD, czyli tu jakieś oznaczenie jest 2K. Zasilanie to jest 9V na 1 A. Można włożyć do niego kartę micro SD do 128 gigabitów. Jest aplikacja na urządzenia z systemem Android oraz iOS. I jak możemy wyczytać, ma fizyczną przesłonę dla ochrony prywatności, kamera obrotowa 360 stopni, śledzenie ruchu, alarm dźwiękowy i świetny, dwukierunkowa komunikacja, czyli jak zobaczymy jakiegoś intruza w mieszkaniu, możemy z nim porozmawiać, żeby wyszedł, albo włączyć też alarm, żeby sąsiedzi usłyszeli, że coś się złego dzieje w mieszkaniu obok. Dobrze, sprawdzimy teraz zawartość opakowania. Tak się prezentuje zawartość opakowania kamery Tenda model CP6. Mamy zasilacz, kołki, uchwyt, żeby powiesić go na ścianie lub suficie oraz naklejka, żeby wywiercić otwory bez większego problemu. Zobaczymy teraz, jak kamera wygląda z bliska. Jak widzimy, jest wykonana z tworzywa sztucznego koloru białego. Tutaj część kulowata jest czarna. Ona może się kręcić na boki oraz góra-dół. Tu od razu widzimy, że mamy wejście na karty microSD oraz przycisk resetu. Jeśli chodzi o tył obudowy, mamy głośnik, wejście na kabel LAN oraz zasilanie. Kamera z internetem może się połączyć oprócz kabla też przez Wi-Fi. To jest duże udogodnienie, jeśli chodzi o działanie tej kamery, nie trzeba dodatkowych kabli ciągnąć. Dobrze, podłączymy tą kamerę do prądu oraz ściągniemy aplikację na smartfona. Zobaczymy jej pierwsze uruchomienie. Podłączymy do zasilania. Jak widzimy, zapaliła się czerwona dioda z przodu kamery. Ja ściągnąłem aplikację z tego kodu QR. Widzimy, kamera zaczęła jakieś dziwne ruchy wykonywać zaraz. System is starting up. Please use TC app to configure the device. Jak widzimy, się zaczyna budzić. Waiting for connection. Ja też mam aplikację na telefonie ściągniętą. Zaraz dodam urządzenie. Zobaczymy, czy to jest banalnie proste. Musimy zeskanować kod QR, który znajduje się pod kamerą. Dodajemy urządzenie w aplikacji. Wskaźnik miga na niebiesko, czyli poprawnie. Sieć do Wi-Fi musi być 2,4 GHz, nie może być 5 GHz. Klikamy dalej. Teraz musimy kod QR pokazać. Connecting. Please wait. Jak widzimy, kamera czytała kod QR. Teraz będzie przesyłane dane. Router connection succeeded. Jak widzicie, kamera została dodana do urządzenia. Możemy zmienić jej nazwę dowolnie. My zostawimy oryginalną nazwę. Jest komunikat, że nie wykrył karty SD, że nie jest sformatowana. I jak widzicie, kamera działa poprawnie, możemy bez problemu nią sterować z telefonu. Zaraz pokażę Wam, jak działa ta aplikacja z bliska, żebyście mogli też widzieć, co robię, a nie z telefonu. Teraz będę chciał pokazać najważniejsze funkcje kamery z aplikacji. Jak widzimy, na dole mamy zakładkę wiadomości. Tu możemy zobaczyć, jak mam jakieś wydarzenia, czyli jak się alarm włączył w kamerze, że wykrył jakiś ruch i zaczął nagrywać.
Wrócimy do 2 czerwca, tu były różne wydarzenia. Jak widzicie, pojawiały się różne zdarzenia, na przykład tu miałem ustawione, żeby wykrywał ruch. To nagrało mi kota, który był akurat przy samej kamerze. Dobrze, będę chciał pokazać teraz, jak ogólnie kamerą możemy sterować. Na górze mamy zakładki, czyli wyłączenie kamery, czyli podglądu. Automatycznie kamera wtedy obiektyw zasłania, nie ma żadnego podglądu. Możemy zrobić zdjęcie. Zdjęcie zapisuje się na telefonie, czyli w aplikacji. Tak samo jak widzimy, że coś się dzieje w mieszkaniu, akurat podglądamy, możemy włączyć nagrywanie. Też to się nagrywa akurat bezpośrednio w telefonie. Możemy włączyć mikrofon, wtedy widzimy czy słyszymy, co się dzieje w danym pomieszczeniu. Oczywiście możemy zrobić podgląd na duży ekran. Możemy kamerą sterować lewo, prawo, jak chcemy. Góra, dół. Jeśli ustawimy alarmy, to one mogą się nagrywać w chmurze lub na karcie SD. Jeśli chodzi o chmurę, to chmurę mamy przez 3 miesiące za darmo, później jest opłata abonamentowa, ale po tych 3 miesiącach możemy z tego zrezygnować, po prostu żadnych opłat nie ponosimy. Jeśli chodzi, wiadomo, jeśli ktoś nam ukradnie kamerę z kartą SD, to nie mamy żadnego podglądu, jeśli nie mamy wykupionej chmury. Możemy też włączyć interkom, odtwarzanie, czyli odtwarzanie to, co było nagrane w dniach wcześniejszych, tak jak mówiłem, akurat w dniu 2 czerwca mamy różne wydarzenia. Jak widzicie, akurat coś nagrywałem. Dobrze, wrócimy do funkcji. Teraz chciałem Wam pokazać najważniejszą funkcję, to jest alarm. Możemy go włączyć. Na górze mamy wykrywanie ludzi, wykrywanie ruchu. Odstęp między alarmami, jak długo mają się pojawiać. Oczywiście jak w tej chwili włączyłem alarm, to na górze pojawiła się detekcja, że mnie wykryło. I tu mamy też, czy ma być wyciszony dźwięk, syrena, czy niestandardowa. Jak niestandardowo, to możemy nagrać jakieś powiadomienie, jeśli taką kamerę zamontujemy akurat w sklepie. Na przykład jak ktoś będzie wchodził, to tutaj będziemy na przykład komunikat dzień dobry. Teraz zobaczymy, jak włączę syrenę. Jak było słychać, akurat zadziałała. Tak samo mamy biała latarka, wtedy na kamerze miga. Mamy tutaj śledzenie ruchu człowieka, powiadomienie o alarmie włączone. I oczywiście teraz jak nagrywałem i włączył się alarm, to powinienem dostać powiadomienie w zakładce wiadomości. Dzisiejszy monit. I tu akurat jest nagrane to, co przed chwilą rozmawiałem z Wami, włączyłem alarm, dlatego zaczęło wyć. Dobrze, teraz Wam pokażę, jak nagrywa ta kamera w dzień i w nocy, jak śledzi ruchy osób, które wchodzą do pomieszczenia i wychodzą i czy będzie dobrze widać. Następnie zrobimy podsumowanie działania tej kamery. Jak widać, od razu kamera mnie wykryła, że wchodzę do pomieszczenia. Powinna teraz śledzić. Włączyłem w niej mikrofon, czyli co w tej chwili jest nagrywane na smartfonie, powinniście słyszeć mnie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Zaraz zobaczymy to odtwarzane nagrania. I jak mnie widać w ciemności? Dobrze widać? Chodź, kocie, pomachamy.
Teraz podsumujemy działanie kamery IP firmy Tenda model CP6. Jak widzieliście w filmiku wcześniej, bez problemu rozpoznaje osoby, czy to w dzień, czy w nocy. Bardzo ładna jakość obrazu jest. Widać wyraźnie osobę, która wchodzi do pomieszczenia i bez problemu możemy wtedy zgłosić na policję. Mamy wtedy wyraźną twarz, jeśli nie ma żadnej kominiarki. Dużą zaletą jest tej firmy to, że daje na dzień dobry 3 miesiące za darmo chmurę. Wtedy mamy dostęp do nagrań w każdym miejscu na świecie przez aplikację. Jeśli nie chcemy korzystać z tej chmury, mamy dostęp do karty SD, która jest w kamerze. Tak jak nie wiem, czy zauważyliście, w tej chwili wyłączyłem ten niebieski światełko na kamerze. To też jest dobra rzecz, że wyłączymy, wtedy ktoś nie widzi, że kamera jest włączona, bo normalnie to światełko jest uruchomione, ale jest w opcjach, możemy to światełko wyłączyć. W tej chwili, jak za bardzo się rusza, to widzicie, przyszło na smartfona powiadomienie, bo jest ustawiony w tej chwili alarm. Ja w najbliższej przyszłości jeszcze mam zamiar dokupić drugą kamerę na balkon. To będzie troszeczkę inna kamera, bo musi być zewnętrzna, żeby była odporna na, wiadomo, słońce, wiatr, ciepło, zimno. Ale to się muszę jeszcze dowiedzieć, jak jest z prawem, jeśli zamieszczę kamerę na balkonie, czy nie łamie sprawa RODO. Jak ktoś się na ten temat zna, napiszcie w komentarzu, żebym wiedział, czy jak założę kamerę, która jest skierowana w moje okna, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Jeśli film się dzisiaj Wam podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.